Witajcie w najnowszym odcinku, w którym poznacie zwycięzców mojego pierwszego na tym kanale konkursu, oczywiście nie ostatniego, ale żeby nie było nudno, zapraszam na soczystą porcję ciekawych ujęć z karmienia moich podopiecznych. Najnowszy odcinek rozpoczyna bardzo mocny zawodnik, jest to Hilobrachy z SP Electric Blue. Nie ukrywam, że do tej pory dosyć rzadko występował on na moim kanale, natomiast jak już widzicie, pięknie wybarwił mu się odnóża i myślę, że stanie się on tutaj stałym bywalcem, bo jest na co patrzeć i na pewno nieraz będę chciał go wam pokazać. Tylko spójrzcie na tą jamę, chyba nikt nie chciałby tam trafić, co? No niestety karacza nie miał wiele do powiedzenia. Kolejnym pająkiem jest Formictopus esperet. Wziąłem go specjalnie dlatego, bo chciałem zrobić swego rodzaju eksperyment, porównać go z dostępnymi innymi gatunkami z tego rodzaju na rynku, aby zweryfikować, czy faktycznie jest to inny gatunek, czy może kit. Zobaczymy. Na razie wygląda pięknie, pięknie poluje, chętnie pozuje, a co z niego wyrośnie? Czas pokaże. Tutaj mamy pająka Pamphobeteus vespertinus i jego szaleńczy atak na dorosłą dubię. Nie no, przyznajcie, że te kolory są obłędne. Musicie wpaść do mnie na Insta, tam wrzuciłem parę fajnych zdjęć. Między innymi tego gatunku. Myślę, że warto zerknąć, bo naprawdę fajnie wyszły. A zresztą co tu dużo komentować. Jeszcze troszkę wam go pokażę z każdej strony. A wy po prostu podziwiajcie. Ja go widzę na co dzień, wy tylko co karmienie, a więc wystarczy nacieszyć swoje oczy, a na pewno wróci na następnym karmieniu. Tutaj mamy bandziora prosto z Afryki, Pterinochilus murinus usambara. Ło, widzieliście ten atak i ten zębiska? Powiem wam, że moja ręka znajdowała się tak dosyć blisko tego pajączka, dlatego postanowiłem ją troszkę wycofać. No ale co tu dużo mówić, tu nie chodzi o to, by zgrywać kozaka, a potem mieć skurcze przez kilka tygodni, prawda? Przy tego typu gatunkach należy zachować szczególną ostrożność, rozwagę i to też uczyniłem. Skoro to nie jest gatunek, który się wycofa, to ja muszę wycofać moją rękę. Jak tak patrzę na tego karacza, no to naprawdę znajduje się on w pozycji nie do pozazdroszczenia. A tak stwierdziłem, że jeszcze chwilkę go wam tutaj na wizji potrzymam, bo ten pajączek również dosyć rzadko występuje u mnie na wizji. No ale zobaczymy. Najrzadziej chyba Muticus, no ale to dlatego, bo on jest wiecznie zakopany. A ten ostatnio coś się rozochocił, więc myślę, że będzie tu stałym bywalcem. No i pozostajemy w świecie jadusów, tym razem będzie to Hilobrachys fimbriatus, czyli Azja, a dokładnie Indie. Ciepło, ciepło, cieplej, gorąco. Ja wiedziałem, jak on szuka, to znajdzie. Bardzo fajnie ubarwione ptaszniki, bardzo fajnie polują, szybkie, silnie jadowite i na pewno dla wszystkich bym nie polecał. No ale cóż, dla zaawansowanych na pewno. Tutaj mamy pajączka Trilitocatl albo Pilosus w odmianie klasycznej, czyli Honduras. Myślę, że za jakiś czas, bo już ładnie rośnie nam Nikaragua, zrobię zestawienie, aby wam pokazać porównanie. No i od razu wtedy jeszcze pokażę wam, jak wyglądają niebieskie kędziory. Zobaczymy, jak one tam rosną, ale o tym kiedy indziej, bo to jest naprawdę fajny temat na nowy, osobny odcinek. A póki co przyjrzyjcie się tutaj temu gagatkowi w ładnym zbliżeniu. Piękny pająk, bardzo ładnie ubarwiony. Te włosy bardzo fajnie kontrastują na jego ciemnym ciele.
Powiedzcie, czy szkędziorki nie są piękne? Dla mnie must have w każdej hodowli, mówcie co chcecie. Kolejnym pajączkiem będzie śliczna Brachypelma boemei. No i zobaczymy, czy zje. Póki co widzimy, że pajączek wyczuł ruchy w swoim pojemniczku, a więc myślę, że coś z tego będzie. No i tym razem udało się. Myślę, że nie będzie chodzić głodna. A tak stwierdziłem, że jeszcze Wam ją przybliżę troszkę, bo jest to pierwsze karmienie po welince. Spójrzcie tylko, jak się pięknie prezentuje, jak jest pięknie ubarwionym ptasznikiem, którego wszystkim serdecznie polecam. Tu przez chwilę wygląda, jakby trząsł odwłokiem w rytm muzyki. Co Wy na to? Normalnie mu się So You Think You Can Dance załączył, no nie? Tutaj mamy pajączka Pterinoperma sazimai. Tym razem zjadła bez problemu. Natomiast zwróćcie proszę uwagę, jaki ten ptasznik jest pięknie ubarwiony. Powiem szczerze, że nie wiem, gdyby ktoś kazał mi wybrać jednego z ładniejszych ptaszników w cenie kilkudziesięciu złotych, to myślę, że byłby to jeden z pretendentów. Mamy tu jeszcze chromkę wersji, ale ten gatunek też na pewno bym polecał. Pięknie się mieni kolorkami, co? Fiolet, granat, niebieski i do tego jeszcze ten czerwonawy pierścień na odwłoku. Bardzo ładnie się to prezentuje. Dobra, myślę, że tyle starczy. Kolejnym pajączkiem jest świeżo wyliniały Pamphobeteus sp. Manabi. Jest to kolejna maszyna do zabijania karaczanu, bo inaczej tego się nie da nazwać. Wszystkie Pamphobeteusy są takie same, jeżeli chodzi o temperament i chęć złowienia karaczana. Zresztą sami podziwiajcie. Cóż tu więcej reklamować. Jedyne, na co chcę zwrócić tutaj uwagę w tym momencie przy okazji tego filmu, to w jaki sposób co wylinkę te Pamphobeteus potrafią się zmienić. Zajrzyjcie sobie na wcześniejsze filmy, zobaczycie, naprawdę czasami przemiana jest o 180 stopni. Gdybyście sobie zobaczyli te zdjęcia przed i po wylince, to byście nie mogli uwierzyć, że to jest ten sam ptasznik. Naprawdę rewelacja. Kolejnym podopiecznym jest Nhandu Tripepi. Jedni mówią Nandu, inni Nhandu. Nie wiem. Ja chyba się przekonuję coraz bardziej do tego Nhandu, bo kiedyś oglądałem taki odcinek pewnego sympatycznego hodowcy ptaszników. Wiecie na pewno o kim mowa, więc niech będzie Nhandu Tripepi w akcji. Bardzo fajnie je, szybko rośnie. Jak zresztą pozostałe gatunki z rodzaju Nhandu. I czy to będzie Carapaensis, czy to będzie Colorato villosus, czy ten tutaj Tripepi, czy chyba najbardziej popularny Chromatus. Myślę, że każdy jest wart tego, żeby posiadać go w swojej kolekcji. O, a tu jest jedno z moich oczek w głowie, jest to piękność z Wenezueli, Xenestis intermedia. No nie ukrywam, że bardzo mi zależy, aby ten ptasznik urósł i co najlepsze, żeby jeszcze był samicą, to już w ogóle byłby szał. Póki co ładnie je, ładnie rośnie, zobaczymy, nie chcę zapeszać, bo wiadomo, jeszcze w pełni się nie wybarwił, to jest na razie maluszek, tak więc daleka droga jeszcze przed nim, aż do dorosłości. No i cóż, będziemy ją śledzić razem, mam nadzieję. Mało wam pampuchów? Nie ma problemu, pampusiów jest u mnie dostatek, tak więc teraz będzie kolejny Pamphobeteus Cascada. Na razie maluszek, widać tutaj wyraźnie tripattern, piękne kontrastowe wybarwienie odwłoka. No i zobaczymy, co z niego wyrośnie.
Kolejnym pająkiem jest przedstawiciel dużego gatunku zamieszkującego w naturze Boliwii i Peru, mianowicie Pamphobeteus antinus. Jak widzimy, pampuś złapał, trochę od niechcenia, ale jednak skutecznie, karaczana dubia. No i cóż, teraz mamy pewność, że nie będzie głodny. Tutaj mamy kolejnego olbrzyma rodem z Ekwadoru, czyli Pamphobeteus mascara. Jak widzicie, atak był bardzo szybki i zdecydowany. No, aż by się chciał troszkę zmienić cytat z pewnej piosenki Piła tango, a kiedy pampuch tańczy, znaczy mordobicie będzie. Myślę, że jest to stwierdzenie, które w sposób idealny opisuje to, co rodzaj Pamphobeteus robi ze swoją ofiarą. Może macie jakieś inne spostrzeżenia? Podzielcie się w komentarzach. Tu wam jeszcze pokażę, jak duży jest ten pająk w zestawieniu do mojej dłoni. Jak widzicie, jeszcze ma spory zapas i na pewno jeszcze dużo urośnie. Kolejnym gatunkiem jest Nhandu carapoensis. Jest to piękna samiczka, świeżo po wylince. Zresztą już wspominałem również o tym gatunku przy okazji wcześniejszego karmienia Nhandu tripepi. No i sami widzicie, piękny pająk, fajnie wygląda. Oby rósł jak najszybciej. Może kiedyś jakieś młode zobaczymy. Czas pokaże. No to co, jeszcze rzut oka z bliska na ten piękny gatunek i będziemy lecieć do następnego pajączka. Kolejnym pajączkiem jest ulubienica moich dzieciaków, no i moja również, Brachyperma emilia. Piękny ptasznik, łagodny, polecany dla początkujących. No tylko, że czasami nie chce jeść na wizji, no ale cóż, tak ma ten typ. Ale w sumie nie martwię się o nią, a wiecie czemu? Spójrzcie, tutaj na torfie leżą szczątki z poprzedniego karmienia, widać skrzydełko samca dubia. A więc cóż, nie zjadła na wizji, ale summa summarum przemuciła to, co miała przemucić, a więc głodna nie jest, co też widać po odwłoku, no nie? Tu jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak Emilka wygląda w porównaniu z moją dłonią. No jak widzicie, gigant to nie jest. No ale jak to braczka, 5 do 7 dc dorasta, więc no Pamphobeteus z niej nie zrobimy, no nie? No i proszę, dotrwaliście razem ze mną do końca karmienia. Najwyższy więc czas na przeprowadzenie losowania oraz podanie wyników mojego konkursu. Zasada jest prosta. Do programu wrzucamy sobie osoby, które spełniły warunki. Następnie dokonujemy bardzo prostego losowania. No i losowanie czas zacząć. Zaczynamy od pierwszego zestawu pajączków. Pierwszym zwycięzcą pierwszego konkursu na moim kanale został Patryk84. Gratulujemy. Teraz może dla odmiany wylosujemy sobie koszuleczkę z moim logo. Drugim zwycięzcą jest Agnieszka Chmiel. Gratulujemy. Teraz zostały nam jeszcze 2 zestawy ptaszników. Startujemy z pierwszym z nich. Sabina Sebastian. Również gratuluję.
No i czas wybrać ostatniego w tym konkursie zwycięzcę, a będzie to... Nocny Kochanek 666. Gratuluję serdecznie. Jeszcze tylko muszę skontaktować się z każdym ze zwycięzców i będziemy się szykować do lotu. Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!